Laos to jedyny kraj na półwyspie indochińskim bez dostępu do morza. Chociaż jest tu całkiem sporo wody. Nie zawsze jednak zachęca ona do kąpieli. Przez Laos płynie Mekong, czyli jedna z tych mitycznych, największych rzek, których nazwy musieliśmy wykuwać na lekcjach geografii. W tym odcinku spędzimy 2 dni na pokładzie płaskodennej łodzi, spływając nurtem od granicy z Tajlandią aż do Luang Prabang, dawnej stolicy Laosu. Pasażerami na naszej łodzi są głównie młodzi backpackersi, tacy jak my, ale też trochę miejscowych, którzy korzystają z rzeki, żeby dotrzeć na swoje rodzinne zadupie. Nasz rejs jest niskobudżetowy, jak cała ta podróż, co oznacza, że zapłaciliśmy za niego 1/10 tego, co są w stanie zapłacić nieco bogatsi zachodni turyści za rejs luksusowy. I warto wspomnieć, że luksus w Laosie nie oznacza szczególnych wygód, tylko brak niewygód. Tak wygląda kibelek. Trochę się martwiliśmy tą kwestią, ale 6 godzin, więc musi być jakaś dziura w ziemi. Tutaj maszynownia. Okej. Oszczędzę Wam miazgotu silnika, który nam towarzyszył w sumie przez 15 godzin, przez co na filmie ten rejs będzie wydawał się dużo bardziej sielski niż był w rzeczywistości. Jak widać, nad bezpieczeństwem tej sfatygowanej barki całego rejsu czuwają liczne ołtarzyki i święte obrazki. Przy brzegach, nad którymi przycupnęły wioski, nie wybudowano praktycznie żadnej przystani. Łódź przybija do piaszczystego brzegu, a członek załogi ręcznie asekuruje, żeby łódka całkiem się nie zaklinowała na mieliźnie. Sztuka odbijania od brzegu to z kolei kooperacja sternika i chłopa z bambusowym kijem, który po prostu odpycha łódź. Sternik musi być całkiem uważny, bo Mekong upstrzony jest wirami i skałami, ale założę się, że pływają tędy oni codziennie i znają na pamięć dno rzeki. Po pierwszych 8 godzinach drogi przed zachodem słońca dopływamy do miasteczka Pak Beng. Jest to mieścina nieco większa niż te wioseczki, które mijaliśmy do tej pory, ale widać, że rozkwit był możliwy dzięki turystom, którzy praktycznie są zmuszeni do spędzenia tutaj noclegu. Po znalezieniu kwatery jemy kolację i idziemy na brzeg rzeki. Niestety brązowe wody Mekongu, pełne pasożytów, nie zachęcają do kąpieli, ale miejscowe dzieciaki nic sobie z tego nie robią i bawią się w najlepsze.
Drugiego dnia wsiadamy do innej łódki, bo ta prawdopodobnie wróci sobie do punktu startowego. Do Luang Prabang płynie troszeczkę mniejsza łódka. Tym razem podobno jednak nie będziemy płynąć 6 godzin, jak na początku było mówione, ale aż 9 i startujemy o godzinie 9, zgodnie z planem. Także czeka nas kolejna długa podróż w łódce. Nie jestem w stanie tam niczego nagrać, bo silnik łodzi jest tak głośny, że zupełnie niczego nie słychać nawet własnych myśli. Z drugiej strony dobrze jest siedzieć na przodzie łódki, bo tam jest znacznie ciszej i też chłodniej, jest przewiew. Natomiast w samym środku, tam gdzie jest silnik, nie ma ani odrobiny ciszy. Natomiast gdyby nam było tego trochę mało, to pani może włączyć też bardzo głośną laotańską muzykę i zrobić prawdziwą imprezkę w środku. Poszliśmy do hotelu, tutaj jakby nie mieliśmy zabukowanego hotelu w tym miasteczku, bo nie wiedzieliśmy dokładnie jak to wygląda. Też słyszeliśmy, że w Laosie dużo fajnych noclegów nie ma strony na Bookingu ani na innych portalach. Kiedy zeszliśmy z łódki, był tutaj szereg samochodów, no i po prostu właściciele hoteli naganiali swoich turystów. No to jest wygodna opcja, bo miasteczko jest położone na górce, więc razem z noclegiem można było dostać dojazd. I myśmy posłuchali różnych ofert, w końcu wybraliśmy najtańszą. Tutaj dosyć drogo, jak na Laos, czyli $5 od osoby za noc. No i mieliśmy dwuosobowe pokoje z łazienką prywatną, ciepłą wodą. Trochę pachniało grzybem, ale ogólnie wszystko było bardzo czyste, także polecam takie doświadczenie. Myślę, że ten hotel, nie pamiętam jak się nazywał, ale też mogę go polecić na pewno. Śniadanie polegało na tym, że się mówiło, co chcecie na śniadanie, było dodatkowo płatne i pan pewnie zjeżdżał do piekarni na swoim skuterku i po prostu przywoził croissanty na śniadanie. Także no, pełna obsługa. Drugiego dnia wszyscy są mądrzejsi od doświadczenia dnia poprzedniego i najlepsze miejsce zajmują z przodu właśnie, gdzie ten silnik nie pracuje, jest większy przewiew. I też tutaj bardziej wygląda to jak tramwaj, ta druga łódka, bo jest pierwsza połowa ma takie siedzenia po prostu wzdłuż burt, no jest więcej miejsca na nogi. Tutaj kulturalnie powkładali nam bagaże pod pokład, tam wcześniej były ustawione po prostu w wielką stertę. Także zobaczymy, ile czasu zajmie to w rzeczywistości. Od pół godziny czekamy, bo 3 osoby nie mają biletu, w sensie papierowego. Jakby zrobiliśmy rezerwację, no jest wielka drama, bo nie ma papierka, na którym nie było napisane ani imienia i nazwiska, ani daty, ani nic, jakby rozróżniającego ten bilet od innych, a pani przeszła, po prostu zebrała od każdego po papierku, a kto nie miał, no to teraz jest problem, bo mimo, że mamy rezerwację, wpisywaliśmy się na listę, numery paszportu i wszystko, no to i tak pani bardzo chce mieć ten papierek i zaraz zobaczymy, jak to się rozwiąże. Myśmy wykupili jakby całość, nie? 2 łódki i autobus, transfer przez granicę, wszystko jakby w jednej rezerwacji opłacone dla 6 osób i wpisywali nas na tą listę, a teraz nie mogą tego odnaleźć. Where is the list? List of our names. Do you have a list? List from yesterday. We don't pay again. Where is the list? List. Group Yeah. of 6. Here are 6 names, and I'm the first one. You see? This is the number. Yeah, the office don't give But name and but This one? here no I name. lost in toilet. Sorry. My fault. Sorry. the one you photo ticket number No. It was not okay. No, this is one. ปีนความลับเอาเว้ย To jedna baba jest strasznie uparta, jakby strasznie potrzebuje tego papierka, a nie mają żadnej listy. Problem rozwiązuje się tak, że po godzinie bezskutecznych rozmów po prostu w końcu ruszamy dalej, czyli wzięliśmy ich na przeczekanie. A jakby nie było, zapłaciliśmy za ten przejazd. Tak.
Drugiego dnia przepływamy obok wielkich chińskich inwestycji pod wiaduktem kolejowym oraz mijamy budowę kolejnej tamy na Mekongu. Tamy wodne są głównym źródłem energii elektrycznej dla Laosu i energia ta jest również eksportowana do krajów sąsiednich. Ponadto Chińczycy zbudowali ponad 400-kilometrową trasę kolejową łączącą Kunming z Vientianem, która znacznie skraca czas podróży. Na przykład zamiast 5 godzin krętymi drogami przejechaliśmy w ciągu godziny z Luang Prabang do Vang Vieng. Laos to najbiedniejszy kraj w regionie. Jest potwornie zadłużony, a Chiny odpowiadają za 80% zagranicznych inwestycji w tym kraju. Zadłużenie Laosu zresztą cały czas rośnie, a z drugiej strony chińskie inwestycje napędzają gospodarkę i sprawiają, że kraj jest bardziej atrakcyjny turystycznie. Sami Chińczycy zresztą tłumnie odwiedzają Laos. Przed COVID-em było ich aż 2 miliony rocznie, podczas gdy sama populacja Laosu to 7 milionów osób. Nie ląduje się bezpośrednio w Luang Prabang, tylko 10 km od miasteczka. Także trzeba wziąć jeszcze dodatkowo tuk-tuka.